Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają spektakularną inwestycję do Polski. Sztuczna wyspa w Batumi. Projekt generalnie jest wzorowany troszeczkę na słynnej Palmie Dubajskiej. Jest to miasto w mieście. 30 000 apartamentów na 50 000 osób. Jakie będą ceny metra kwadratowego? Cena przy pierwszej wieży prawdopodobnie będzie minimum o połowę niższa niż przy tej, która się będzie budowała już na samym końcu. Że jeżeli ktoś nie zdążył i pluje sobie w brodę, że przed dużymi podwyżkami nie kupił apartamentu, nieruchomości inwestycyjnej w Polsce, to jest teraz ten moment w Gruzji, tak? Inwestycja, która była pierwotnie przewidziana na 15 lat, w tym momencie dzisiaj to jest 9 lat. Czyli 6 lat skrócony termin. Rząd jest bardzo mocno zaangażowany, wspiera tę inwestycję. Stała się to flagowa inwestycja gruzińska. Pierwsze wieże wychodzą z ziemi. Kiedy będą gotowe? Ten rynek zwyczajnie tak naprawdę czeka mega boom. Oni jeszcze tak naprawdę nawet w to nie weszli. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj z nami Mariusz Gajewski, Bartosz Szuba. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają spektakularną inwestycję do Polski. Sztuczna wyspa w Batumi. Zgadza się? Skąd w ogóle pomysł najpierw na wyspę? To powiedzcie od strony tej gruzińskiej, a później porozmawiamy o tym, dlaczego wy wpadliście na pomysł, żeby wprowadzać do sprzedaży apartamenty na tej wyspie. W Gruzji jestem od 7 lat. Przyglądam się temu rynkowi już bardzo długo. Ze względów profesji, którą mam, czyli sprzedaż jachtów. I po raz pierwszy na rynku pojawiła się opcja profesjonalnej mariny, więc stąd tak naprawdę również pomysł do tego, żeby do tego projektu wskoczyć. Mariny w Batumi, tak? Mariny w Batumi, dokładnie, w tej inwestycji. Pomysł na wyspę generalnie pojawił się w głowie Goczy Kamka. Właściciel Ambassador Island, siedząc w Monako i patrząc na wodę, zadzwonił do Goczy i zapytał go, dlaczego Gocza u nas tak naprawdę nie mamy jakichś fajnych projektów związanych. Gocza? To kto to? Gocza, CEO projektu. Gocza generalnie taki projekt już miał przygotowany w szufladzie, który czekał od dłuższego czasu. Przedstawił tak naprawdę ten pomysł właścicielowi i właściciel totalnie się zajarał tym tematem. I od tego momentu jak gdyby projekt ruszył z kopyta. Czyli jeden patrzył na wodę, chciałbym wyspę, a drugi, mam tu coś w szufladzie, okej, naszkicowałem. Ale to nie jest takie naszkicowałem, bo ja jak rozmawiałem sobie z Goszą, to Gosza twierdził, że marzył o tym projekcie od wielu lat, przygotowywał się na coś takiego i gdzieś tam sobie te plany układał w swoim życiu. A że akurat okoliczności sprzyjały, czyli nagle inwestor, czyli właściciel spółki chciał zainwestować w coś spektakularnego, to pomysł mu się od razu z biurka łatwo dał wyciągnąć. Dobra, to zaraz jeszcze, bo teraz mi się nasuwa pytanie, żebyśmy nakreślili, jak ta inwestycja wygląda. Zaraz przejdziemy do waszych motywacji, dlaczego wprowadzacie to do Polski. A najpierw powiedzcie proszę, jak będzie wyglądał ten projekt. Projekt generalnie jest wzorowany troszeczkę na słynnej Palmie Dubajskiej. Usypana wyspa w miejscu, gdzie chyba się tego nikt nie spodziewał, u wybrzeży Batumi. 84 hektary. Usypana z specjalnego kamienia ściągniętego z terenów, które generalnie było w jurysdykcji wojska z Kaukazu. Batumi ma tę łatwość, dlaczego tam akurat może powstać taka wyspa, bo ten budulec, o którym wspomniał Mariusz, jest w niedalekiej odległości. Te góry praktycznie widać je z okien budynków, które wyrastają nad morzem, a więc można powiedzieć, że miasto jest położone między morzem a górami. I dostępność, jak i bliskość prawdopodobnie też powoduje, że koszty te nie są tak duże jak w przypadku innych być może inwestycji. Stąd pewnie pomysł na to, żeby taką wyspę w ogóle usypać. Czyli zniknęła im jakaś góra, tak krótko mówiąc, i teraz pojawiła się wyspa. Nie, jak ktoś zna góry i przychodzi czy jeździ po górach, to wie, że góry kruszeją, to jest normalne. Odpadki skalne, ich jest bardzo dużo, więc myślę, że na pewno nie niszczyli środowiska naturalnego, a być może go po prostu uporządkowali. Czyli Kazbek stoi tam, gdzie stał. Jak najbardziej. Co znajduje się na wyspie, czyli cała ta infrastruktura, przez to przejdźmy. 24 budynki, 58 pięter z pełną infrastrukturą usługową, szpitale, kościoły, szkoły, uczelnie, profesjonalna marina na 300 łodzi, 110 domów z dostępem do wody i każdy z własnym miejscem cumowniczym. Powstaną też te wieże mieszkalne, gdzie można zainwestować i można wykupić sobie apartamenty. Ile tych wież będzie, ile tych apartamentów będzie? 24 wieże, 30 000 apartamentów. Można zarówno kupić jeden apartament, jak i całe piętro inwestycyjnie. Okej, czyli wychodzi na to, że jakby to było miasto w mieście, tak? Jest to miasto w mieście. 30 000 apartamentów na 50 000 osób. Niewątpliwie jest dosyć sporą aglomeracją. Duże osiedle, bez dwóch zdań.
z pełną infrastrukturą, zarówno usługową, szkolnictwo, hospitalizacja, praktycznie wszystkie gałęzie również, które w Gruzji są, Batumi jest z tego słynne, czyli hotelarstwo, kasyna, odpoczynek, marina, to jest coś w ogóle absolutnie nowego. Po raz pierwszy w historii tak naprawdę tego kraju powstaje profesjonalna marina, czyli Gruzja po raz pierwszy otwiera się na wodę. Do tej pory była to jakaś tam mała marinka z bardzo starymi łodziami, łódkami. Teraz to się diametralnie zmieni. Będąc już na miejscu, będąc w środku, nie musimy opuszczać całego miejsca. Mamy do dyspozycji restauracje, kina, mamy do dyspozycji wszelkiego rodzaju przyjemności do spędzania czasu na wodzie, sporty wodne. Tereny zielone też chyba widziałem na wizualizacjach będą. Jak najbardziej. Parki, miejsca do joggingu, do ćwiczeń, zewnętrzne siłownie. No, przede wszystkim inwestycja nastawiona na komfort, jeszcze raz komfort człowieka. Skąd w ogóle pomysł, żeby wprowadzić tę inwestycję do Polski? To się sprawdzi w ogóle w Polsce? Skąd pomysł w ogóle generalnie na Batumi być może? Do Batumi pojechałem pierwszy raz z Mariuszem. Pojechaliśmy w każdy w swoich interesach. Mariusz sprzedaje jachty, łodzie luksusowe. Ja organizuję sztuki walki. A więc pojechaliśmy tam sprzedawać łodzie, jak i zrobić galę MMA międzypaństwową. Było to jeszcze przed COVID-em. Sytuacja z COVID-em spowodowała, że plany zostały odłożone na półkę. I po wielu latach byliśmy jeszcze kilkakrotnie turystycznie w Gruzji i po kilku latach Mariusz zainteresował mnie projektem, pokazał, że coś takiego powstanie, że będzie chciał uczestniczyć w budowie mariny, obsługiwać ją, czy nie poleciałbym z nim do Batumi, zobaczyć jak to wygląda. Ja w międzyczasie zapytałem się go, czy w ogóle fajna wyspa, piękna inwestycja, czy nie moglibyśmy tego sprzedawać w Polsce. Na to Mariusz powiedział, pojedziemy, zobaczymy, zapytamy. Strach was puszczać za granicę. Jedziecie zobaczyć marinę, wracacie z najbardziej spektakularnym projektem w regionie do sprzedaży. Macie wyłączność na tę sprzedaż? Tak, mamy wyłączność na tą wyspę. Poza tym tak naprawdę będziemy również odpowiedzialni za realizację produkcji mariny, jak i również konsultujemy tematy, które są związane z wodą. Nie było to takie łatwe, bo jak wróciliśmy do kraju, mieliśmy niecały miesiąc czasu na przygotowanie oferty sprzedażowej, czyli całego planu strategii marketingowej, wszystkiego. No i tutaj przez ten miesiąc wykonaliśmy, jak widać, kawał solidnej pracy, że grupa ambasadori zdecydowała się z nami podjąć współpracę i podpisać na wyłączność sprzedaż tej inwestycji na terenie Polski. Warto również nadmienić, że praktycznie jesteśmy jedynym podmiotem i krajem, w którym taka wyłączność obowiązuje, ponieważ ambasadori nie pracuje w takiej formule. Zazwyczaj otwierają swoje biura na całym świecie i reprezentują swój brand sami, więc tutaj generalnie zrobili jak gdyby taki, można powiedzieć, mocny wyjątek. Czym ich przekonaliście w takim razie? Być może tym, że przyjaźnią polsko-gruzińską, Polacy i Gruzini od samego początku, to widać i czuć tam w tej komunikacji międzyludzkiej, bardzo łatwo nawiązują kontakty. I tutaj nie mówię teraz o kontakcie, który nawiązaliśmy z Ambassador Island, ale mówię tutaj o tym, jak pierwszy raz tam byłem, ja przynajmniej z mojej perspektywy byłem pierwszy raz, no to przyjaźń i takie serdeczność w oczach Gruzinów czy w ich zachowaniu jest niespotykana. Ja myślę również, że profesjonalizmem tak naprawdę i partnerem z Europy, który zwyczajnie był mile widziany u nich na parkiecie. Gruzini są mocno otwarci na rynek europejski, również tutaj szukają jakichś tam przyczółków sprzedażowych. Tacy partnerzy jak my, którzy nie do końca są jak gdyby branżowi, bo my nie jesteśmy branżowi, jak gdyby pozwoliło im ocenić ten projekt i współpracę zupełnie pod innym kątem. No właśnie, wy nie macie backgroundu branżowego. To dlaczego się porwaliście na ten projekt? No, ale mamy doświadczenie swoje życiowe, prowadzimy swoje przedsiębiorstwo od ponad 30 lat i też one są związane z wieloma rodzajami usług, jak i też sprzedażą, czy dóbr, czy innych rzeczy, czy rozrywki, czy projektów, a więc to jest kolejny etap w naszym życiu. I ja swego czasu miałem jakieś tam w latach 90. otarłem się i żałowałem, że nie poszedłem w tym kierunku, czyli sprzedaży nieruchomości. Mieszkam we Wrocławiu, tam się urodziłem i miałem kolegów czy możliwości funkcjonowania na rynku nieruchomości, ale poszedłem również w sprzedaż, w kupno, w handel, ale w innej branży. No i to było gdzieś tam moje takie zawsze niespełnione marzenie, czemu wtedy tam nie poszedłem. No i jak pokazało życie, no to historia zatoczyła koło i po 30 ponad latach pracy zawodowej zająłem się sprzedażą najbardziej spektakularnej nieruchomości. Także Z wysokiego C startujesz. no tak, ale myślę, że Mariusz i ja mamy doświadczenie naprawdę w obsłudze przede wszystkim klienta, w obsłudze ludzi, którymi się dookoła otaczamy. Mi się nasuwa taka myśl, że też być może
jako przedsiębiorca dojrzałeś do tego momentu, że tak naprawdę może niezależnie jaki projekt bierzesz, no to traktujesz go jako biznes, czyli jeżeli się nawet nie znasz na nieruchomościach, czy powiedzmy nie miałeś styczności do tej pory, to ta droga przedsiębiorcy być może dała Ci taki mindset i skillset, te cechy, które pozwalają Ci właśnie wbić się w jakąkolwiek branżę. Może nie w każdą, no ale akurat pracujemy razem od wielu lat w branży sprzedażowej. A więc czy sprzedajemy długopisy, czy stoły, czy nieruchomości, no to dalej to jest sprzedaż, dalej jest to związane z tym, że oferujesz coś klientowi, musisz go zainteresować, no i przede wszystkim dać mu pewnego rodzaju gwarancję, że ten produkt, który sprzedajesz, jest dobry. A więc to jest tylko powielanie pewnego schematu. No, nie projektujemy tej wyspy, nie jesteśmy projektantami, nie odpowiadamy za sprawy techniczne, ale no, na terenie Polski odpowiadamy właśnie za sprzedaż. No i też umówmy się, nie robicie tego tylko we dwóch, no bo macie zespół, który też sprzedaje, więc to nie jest tak, że całą wyspę musicie dźwignąć sami, nie? To prawda, to prawda. Tutaj warto też nadmienić, że generalnie w Gruzji wylądowałem tak naprawdę jakiś czas temu już i przyglądałem się temu rynkowi, zwłaszcza pod kątem sprzedaży jachtów. I jak gdyby to doświadczenie takie z klientem, Bartek tutaj skromnie powiedział o sprzedaży, ja powiem obsłudze klienta premium, bo gdzieś te wici z racji tak naprawdę wykonywanych profesji zawsze prowadziły nas do obsługi tego klienta premium, więc myślę, że będzie tutaj dużo bardziej ułatwiona droga do tego, żeby pozyskać odpowiednich ludzi do tego projektu, jak i również sprzedaż zostanie ukierunkowana na właściwe tory. Na jakim etapie jest teraz budowa wyspy? Ile jest już wykonane? Trwało, no bo ją trzeba usypać. Ona jest usypana, usypuje się. Warto tutaj tak naprawdę wrócić do momentu, od kiedy ta realizacja jest implementowana. Projekt jest na tapecie 4 lata. Przez 4 lata pozwolenia, powiększania. Czyli już 4 lata w procesie 4 lata w procesie. Sprzedaż zaczęła się w lutym tego roku. Z planowanych 84 hektarów jest usypane na ten moment 38 hektarów. Planowane jest od tego momentu, prace bardzo przyspieszają. Od tego momentu planowane jest 3 hektary w miesiącu, wysypywane dodatkowo. Są pozyskiwane dodatkowe pozwolenia do użytkowania tej ziemi. No i 2 wieże praktycznie w tym momencie startują z ziemi. Inwestycja, która była pierwotnie przewidziana na 15 lat, w tym momencie już praktycznie nikt o tym terminie nie pamięta. Dzisiaj to jest 9 lat. Czyli 6 lat skrócony termin. Z tego, co czytałem, to też rząd pomaga przy tej inwestycji, znaczy pomaga, ułatwia tę inwestycję, tak? Bo to ma być koronna inwestycja gruzińska, tak? Rząd jest bardzo mocno zaangażowany, wspiera tę inwestycję. Stała się to flagowa inwestycja gruzińska. Można powiedzieć, że może troszeczkę rząd jest nawet zazdrosny, że nie jest prowadzona to przez sam rząd, ale przez rząd Gruzji, tylko przez inwestora prywatnego. No ale tam widać, że przedsiębiorcy wspierają państwo i państwo wspiera przedsiębiorców. Stąd myślę, że z reguły było kiedyś tak, że w Gruzji inwestycje się przeciągały w czasie. Można powiedzieć, że od paru lat te inwestycje bardzo przyspieszyły i to, co jest planowane na lat 10, 12, 15, potrafi być w krótszym okresie czasu wybudowane. Zupełnie odwrotny tak naprawdę trend od tego, który znamy, czyli od wydłużania w drugą stronę. Pierwszy raz przed COVID-em to wiele budynków stało niewykończonych, tak zwane szkieletory, jak ja je nazywałem wtedy. Ja mówię, kurczę, to tak jak troszeczkę byłem nieraz w takich miejscach, gdzie takie inwestycje były rozpoczynane. Ja mówię, nigdy już to nie zostanie dokończone i powiem tak, 6-7 lat temu myślałem, że pewne budynki tam po prostu tak zostaną, a teraz przyjechaliśmy, a to chyba były wtedy budynki tego Aliansu, nie? I one już były wykończone, zrobione i kolejne już obok się wybudowały, a więc to mnie strasznie zaskoczyło, że tam w tej chwili na budowie, no to jest taki ruch na każdej. A jak byliśmy pierwszy raz z Mariuszem, to po prostu budowy były opuszczone, nie było nikogo. Ambasadori, czyli deweloper, ma wsparcie rządu, ale czy to, że gruziński deweloper pojedynczy bierze się za taką inwestycję, nie sprawia, że ona jest wątpliwa właśnie do dociągnięcia, do dokończenia? No i tutaj właśnie mamy taką historię, która troszeczkę łamie ten stereotyp, jeżeli mówimy o tym regionie. Inwestor, właściciel zaprzągli do tego projektu tak naprawdę międzynarodowe firmy projektowe, międzynarodowe korporacje, które są odpowiedzialne za techniczne aspekty, jak i również tak naprawdę designerskie. Batumi na przykład w tym momencie powstaje obiekt, który będzie
przed smakiem tak naprawdę tego, co nas czeka na wyspie, czyli pierwotnie miał to być apartamentowiec w pierwszej linii brzegowej, natomiast będzie zrobiony to hotel, który będzie takim demo całej wyspy. Skończone obok mamy tak naprawdę restaurację, która jest również ambasadorii i co my tam mamy? Mamy tak naprawdę włoskich projektantów, włoskie materiały, włoskie wykończenia. Człowiek idzie zjeść i ja na przykład to nie do końca za pierwszym razem wiedziałem, na czym się skupić. Czy na jedzeniu, czy na wystroju, na designie, który mnie otaczał. Więc Gruzini na pewno odrobili lekcję, pracę domową i dzisiaj wspierają się międzynarodowymi partnerami, którzy autoryzują w pewien sposób cały projekt. Mariusz, mówiłeś, że pierwsze wieże wychodzą z ziemi. Kiedy będą gotowe i kiedy pierwsi właściciele będą mogli się tam wprowadzić? Deweloper przewiduje, że zakończenie pierwszych 2 projektów i oddanie nastąpi nie dłużej niż w ciągu 3,5 roku od dnia dzisiejszego. Prace ruszyły pełną parą, jest specjalna technologia tak naprawdę na realizację tego zadania, tunelowa. Będzie to 4 piętra w miesiącu, więc temat naprawdę nabiera tempa. Deweloperowi, inwestorowi zależy również na tym, żeby szybko tak naprawdę postawić tą kropeczkę nad i, że my już zaczęliśmy, my już to robimy, jesteśmy tak naprawdę w stanie szybko reagować, aby tak naprawdę dowozić ten cały spektakularny projekt. Ale mówiłeś, że od lutego już jest w sprzedaży, tak, ten projekt, czyli inwestorzy mogą kupować te apartamenty już teraz na bieżąco, za 3,5 roku ewentualna wprowadzka. Oczywiście, że mogą. Już w tej chwili mamy piękne wizualizacje, prezentacje i te inwestorzy już kupują, to nie mogą. Ten proces się już zaczął i on nabiera mocno tempa. Jeszcze przed wakacjami tak troszeczkę szło wolniej, ale chyba wynikało to z tego, że mimo wszystko ludzie też myślą o urlopach, ale po wakacjach sprzedaż ruszyła. Widzimy, że kolejnym kamieniem milowym w tej drodze sprzedażowej to będzie już, kiedy te pierwsze nasze budynki wyjdą z ziemi i będzie można fizycznie popatrzeć, jak one już rosną. No to będzie chyba etap taki, gdzie ta rzesza klientów, którzy na pewno wiedzą o inwestycji i się zastanawiają, czy ona powstanie, zacznie po prostu do nas spływać. Przejdźmy do konkretów, czyli pieniądze. Jakie będą ceny metra kwadratowego, czy ceny pojedynczych jednostek apartamentów? Jakie rodzaje tam apartamentów są? Takie najbardziej popularne są 3 jednostki metrowe, to jest 37, 54 i 108 metra. Na chwilę obecną, po 5. podwyżce tak naprawdę już w tym roku, od lutego, mamy $2950 metr kwadratowy, to jest około 11 000 złotych i te ceny tak naprawdę zmieniają się praktycznie w każdym miesiącu. W górę oczywiście. Oczywiście. No, może nie w każdym, ale co 2-3 miesiące mamy nowy cennik. On jest spowodowany tym, że coraz więcej dokonuje się zakupów, no i deweloper sobie przelicza już wartość inwestycji, jest to proporcjonalnie do zainteresowania. No, ale to jest standardowe przy tego typu projektach. To pierwszy, jak mówię, ten lepszy, czyli ta cena przy pierwszej wieży prawdopodobnie będzie minimum o połowę niższa niż przy tej, która się będzie budowała już na samym końcu. Właśnie miałem zapytać, jak prognozujecie, no ciężko wiadomo przewidzieć bez szklanej kuli, ale mówisz, że około połowę droższe będą kolejne? W mojej ocenie jest to bardzo i tak delikatna prognoza, patrząc przecież na Dubaj, gdzie można się cofnąć 10 lat do tyłu i zweryfikować, jakie były ceny apartamentów, gdy wyspa zaczynała się budować, porównując to z tym, jaka była cena już przy ukończonej inwestycji, no to są tak duże różnice, że nawet nie chciałbym tutaj ich przytaczać, gdyż ktoś powie, że marzymy o chmurach, ale ta inwestycja to będzie miasto w chmurach i czemu o tym nie marzyć. A więc ta cena, która jest dziś, myślę, że i to jest moje prywatne zdanie, że ona przy skończonej inwestycji przekroczy przynajmniej 2-3-krotność wartości tych zainwestowanych dzisiaj środków. Na tę chwilę jest bardzo dobra stopa zwrotu z najmu, jest to na poziomie 16% w skali roku, a więc są to wartości takie, które w naszej ocenie dają gwarancję, że inwestycja się będzie opłacała klientom i się bardzo dobrze sprzedaje. Patrzymy tutaj też przez pryzmat chociażby naszego kraju. Cena tego apartamentu, jak Mariusz wspomniał, to jest niecałe 11 000 m2, no to wspomnę, że nasze kurorty nadmorskie to się zaczynają od 30, a kończą na 70. I jeżeli ktoś by chciał tego typu inwestycje przenieść na grunt polski i tak wybudować z takim widokiem, to myślę, że nie mniej niż 50 do 80 tysięcy to byłaby cena metra kwadratowego. Warto również dodać, że 11 000 to jest tak naprawdę standard pod klucz, czyli tak naprawdę z meblami.
praktycznie wykończone, a co do ceny, co do ceny, to jeszcze też warto nadmienić, że inwestycje, które były sprzedawane przy wbiciu w łopatę 2 czy tam 3 lata temu w Batumi po powiedzmy po $100,000, dzisiaj one tak naprawdę sprzedają się po 280 po 3 latach, więc ceny szybują. Rynek jest mocno niedowartościowany w Gruzji. Według bardzo wielu ekspertów ten rynek zwyczajnie tak naprawdę czeka mega boom. Oni jeszcze tak naprawdę nawet w to nie weszli. Mimo tego, że ceny już rosną tam w zastraszającym tempie, to ten chyba taki największy boom jest ciągle przed nimi, a lokalizacja tej inwestycji w pierwszej linii brzegowej z widokiem zarówno na wodę, jak i na Kaukaz jest absolutnie tak naprawdę poza konkursem. Właśnie miałem mówić, że jak porównywaliście do inwestycji w Polsce, że w Polsce nie mamy takiego widoku, że z jednej strony góry, z drugiej morze, a czasami to morze schodzi się z górami. No jest niewiele miejscowości w Polsce, gdzie można budować na plaży, czy są te inwestycje, ze względu na taką, a nie inną akurat naszą charakterystykę wybrzeża, która jest z wydmą, jest las, jest duży pas zieleni. Patrząc też na Gruzję i na Batumi, wspomnę jeszcze raz, pewnie niejednokrotnie będę o tym wspominał w naszej pierwszej wizycie w tym mieście, to apartamenty były od $300 do $500 za metr kwadratowy i taka była reklama praktycznie na każdej inwestycji. Dzisiaj te same podobne, czy w tej samej lokalizacji banery wskazują, że od 2 do 3 tysięcy, czyli powiedzmy od $1,500 do $3,000, a więc wzrost, jaki tam następuje wartości tych nieruchomości jest bardzo wielki. Czym to jest być może spowodowane? Po pierwsze, Gruzin nie kupuje tych inwestycji. Są to w dużej mierze właśnie nieruchomości, które kupują Europejczycy. No i startowe było bardzo niskie, no bo na tym poziomie cenowym, jakim jest w tej chwili Batumi, to Polska była na początku lat 90. No, nawet nie można tego porównać, bo tak spektakularnych inwestycji wtedy w Polsce w ogóle nie było. Czyli to jest ten trend taki wzrostowy, który powiedzmy u nas był jeszcze parę lat temu, czyli jeżeli... Nie parę, 20 lat temu, to nie jest parę lat temu. Ale mówię o tych minimum 20 ostatnich lat temu. podwyżkach, że jeżeli ktoś nie zdążył i pluje sobie w brodę, że przed dużymi podwyżkami nie kupił apartamentu, nieruchomości inwestycyjnej w Polsce, to jest teraz ten moment w Gruzji, tak? Że jeszcze można wskoczyć na falę i jeszcze można na niej daleko pojechać. W mojej ocenie jak najbardziej tak. Ceny, tak jak tutaj Bartek przed chwilą wspomniał, one to nie są jakieś tam podwyżki, to są zwyczajnie skokowe razy 2, razy 3 i ten trend tak naprawdę utrzymuje się od 7-8 lat, więc a ciągle tak naprawdę te ceny są niskie. My też to przeżywaliśmy. Lata 90. bardzo niskie ceny, czyli można było za średniej klasy samochód kupić w Polsce nieruchomości. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowały pierwszy duży skok wartości, który nastąpił, a w tej chwili wartość cały czas rośnie. Nigdy te nieruchomości nie będą tak tanie jak w tej chwili. One zawsze będą droższe. No i Polak może nauczony tym właśnie doświadczeniem, bo my to przeżywaliśmy na przestrzeni tych 30 lat. Jesteśmy w stanie sami ocenić, że na przykład za te 50-metrowe mieszkanie 20 parę lat temu mogliśmy dać 100 000 złotych. Dzisiaj za takie mieszkanie trzeba dać nawet 1 000 000 złotych, a więc widzimy w jak krótkim czasie, no bo to jest kilkanaście, to jest może 20, ale w jak krótkim czasie wartość tej nieruchomości wzrośnie i będzie wzrastała. Oczywiście z naszej perspektywy dzisiejszej nie będzie tak dynamicznego wzrostu w Polsce, prawdopodobnie w przestrzeni 10 lat, jak tam. Proszę Państwa, no, my tam jesteśmy 30 lat do tyłu. Po prostu, jeżeli chodzi o ceny, to jest 20 minimum. To jest coś, czego na Europie nie było i prawdopodobnie może nie być w ogóle. Czyli to jest apel do tych, którzy teraz mówią, że mogłem kupić 3-4 lata temu. Standardowo, no. Ale Pawle, pracujesz z nieruchomościami od wielu lat, przy nieruchomościach od wielu lat i zawsze te nieruchomości w momencie zakupu wydają się drogie. Ale to jest tylko ten moment zakupu. Po 2-3 dniach, po 5-8 miesiącach, a po kilku latach. Mówiliście o $3,000 za metr kwadratowy. Co jest w ogóle w standardzie w takim apartamencie? Mariusz, mówiłeś, że to wykończone jest. Jak będzie wyglądała infrastruktura też w całej wieży? Wykończone jest w standardzie tak naprawdę Ambassadori. To jest bardzo fajny standard. My z Bartkiem zwiedziliśmy kilka hoteli. To jest bardzo dobra jakość, włoska jakość, włoskie tak naprawdę materiały. Wykończenie, wszystko to, co jest stałe. Kuchnie, łazienki, tylko to, co jest ruchome, generalnie będzie do dokupienia. Inwestor jest przygotowany do tego, żeby apartament sprzedawać klientom indywidualnym, klientom, którzy myślą o inwestycji,
jak i dużym grupom kapitałowym, jak i również zarządzaniem całą nieruchomością. Czyli wie, że będzie przygotowana od razu pod najem i z taką myślą jest zbudowana. Tak, dokładnie. No, ale Inwestor nic nie musi tam już robić. A właśnie jak z obsługą najmu? Będzie jakiś operator na miejscu? No tym chce się zająć właściwie inwestor. Inwestor ma bogate doświadczenie w tej materii. W sensie ambasadori. Ambasadori, zgadza się, posiadają kilka hoteli. Te hotele są overbooking. My z Bartkiem byliśmy, widzieliśmy, to prawda. Więc cały projekt jest przygotowywany już w tym momencie tak naprawdę, aby ten operator przejął również i tą inwestycję. Kto kupuje oprócz Polaków oczywiście apartamenty w na dużej wyspie? mierze są to na pewno sąsiedzi, którzy są źródłem zakupowym, ale w tej chwili inwestycja została prezentowana na targach w Dubaju i wielu innych rejonach świata, a więc tutaj kraje arabskie bardzo mocno weszły do gry. No tutaj nasz rejon wszedł bardzo mocno, czyli Polska, my mamy dużo zapytań ze Skandynawii, no i z opinii i z informacji, które dostajemy właśnie z ambasadori, też obywatele Wysp Brytyjskich są bardzo mocno zainteresowani, coraz bardziej. Wiadomo, jest to naród, który jest przyzwyczajony do przemieszczania się po świecie, przez wiele lat miał wielkie kolonie, więc dla nich posiadanie apartamentów czy nieruchomości w innych częściach świata jest standardem. No to chyba tylko dobrze świadczy o tym, że skoro obywatele brytyjscy również są zainteresowani, to znaczy, że jest to dobra decyzja. Sprzedaż generalnie jest międzynarodowa. Praktycznie kupuje tam już cały świat. Decydenci nie boją się podejmować decyzji zakupowych w Gruzji, a Polska, z tego co kojarzę, chyba jest numerem 3, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości w Gruzji. No, Polak wyedukował się już bardzo na rynku nieruchomości. Wiemy, że kupuje w Europie w dużo droższych destynacjach. Tutaj jest dla Polaka, dzisiaj to jest okazja, bo jak sobie porówna naszą ofertę z ofertami z innych krajów, no to nawet nie ma co porównywać, po prostu jest bezkonkurencyjna. Zostało Wam coś jeszcze z tych apartamentów? Zaczynamy tak naprawdę tą sprzedaż. Sprzedaż idzie bardzo, bardzo fajnie, całymi piętrami można by rzec, więc rozkręcamy się. Jest dużo wież do sprzedaży, naprawdę to nie jest mała ilość, to jest ponad 30 000 apartamentów, także... Jeżeli ktoś z widzów zechce, to jeszcze się zgłosi, to jeszcze będzie miał w czym wybrać. Ja myślę, że tak, tylko pytanie za jaką cenę. Towaru nie zabraknie, tylko pytanie w jakiej cenie. Dzięki panowie. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki widzowie.